Dzień dobry. Dzisiaj nagranie z serii niestety chorobowej. Mam tutaj 5 punktów, zapisałem sobie, o których chciałbym powiedzieć, jak najkrócej oczywiście. Dobrze. Punkt pierwszy. Pytanie, które pojawia się super często w komentarzach, nawet listonosz mi je zadaje, czy pani w sklepie, czy moja mama i tak dalej, i tak dalej. Pytanie, które mnie niesamowicie irytuje, którego mam dość. Proszę, dajcie spokój. Domyślacie się? Jarek, a jak się czujesz? Kurwa, przepraszam, ale jak ma się czuć człowiek, który od, nie wiem, ponad pół roku nie może otworzyć buzi, nie może zjeść nic normalnie, nie może spać normalnie i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie właściwie oczywiście, bo gdybym się cofnął, nie wiem, jak byłem zdrowy i poczułbym się tak jak dzisiaj, to może bym stwierdził, może bym tak pomyślał, że to jest koniec. Jutro nie będę żył już w ogóle, bo przecież to się tak rozrośnie, zrobi mi znowu coś tam złego i chciałem powiedzieć tylko, że tak może bym pomyślał rok temu. Dzisiaj mogę powiedzieć, zajebiście się czuję. Wstałem, na twarzy miałem krew, ale czuję się fajnie. Dlatego nagrywam ten film. Więc to jest bardzo, bardzo subiektywne. Jak się czujesz? Można powiedzieć chujowo. Czuję się, jakby mi wybuchł granat w środku twarzy. Mam porozrywane jakieś rzeczy. Jak płuczę to jakimś antyseptykiem, to mnie piecze, jakbym wypalał to, ale to się rozwala, pluje krwią, mega dużo tego świństwa wyłazi, więc śmieję się tutaj, bo mogę powiedzieć, że czuję się dobrze. Mimo tego wszystkiego, co się dzieje, ale czuję się dobrze. Dobra, to pierwsze. A teraz rzeczy, na które trafiłem sam lub z pomocą widzów, więc serdecznie Wam dziękuję. Dlatego, że właśnie to były rzeczy, które trafiły do mnie, dotarły, pojawiły się w moim polu, tak się to mówi. Mimo wcześniejszych konsultacji, wizyt w przeróżnych przychodniach, specjalistów i tak dalej, od żadnego lekarza o tych rzeczach nigdy nie usłyszałem. Dobra, rzecz pierwsza. Nasz rodak, przepraszam, mówię jak mówię, rodak, krajan, kurwa, wszędzie R. Facet z Polski. O, teraz lepiej. Burzyński. Doktor Burzyński, który od ponad 20 lat leczy ludzi z nowotworów. Jego klinika znajduje się w Teksasie, więc daleko, Stany Zjednoczone. I tam od ponad 20 lat, uwaga, jest gnojony, strasznie nękany przez system tak ogólnie, nie mówiąc, który systemowe leczenie raka, żebyście wiedzieli, to jest operacja, jeśli się da, nie? Czyli wycinacie coś. Ale powiedzmy, że tu jest rak, tak? To oni, słuchajcie, robią taką dziurę dookoła, że jeśli rak gdzieś tam chwycił coś, nie? To trzeba wyciąć dookoła 10 cm albo więcej. Chemioterapia i radioterapia. Czyli to są 3 metody, które usłyszycie od każdego lekarza, że to są jedyne, które działają. Koniec. Nic innego nie ma. Burzyński pobiera krew, szukają powodu powstania nowotworu. Co się takiego zadziało,
że ten nowotwór został stworzony. Musicie wiedzieć, że większość nowotworów nie zabija. Albo inaczej, ludzie nie umierają od na przykład takiego czegoś. Ale jeśli ten nowotwór się rozrasta, to jego cząstki krążą w waszym krwiobiegu i wtedy zaczyna się jazda, jeśli są te przerzuty do innych części i znowu tam jest syf. Może to uleczycie, może nie. Przerzućcie się gdzieś indziej, znowu jest syf. I kluczem do wygranej walki z nowotworem, według mnie, jest jakby zapobieganiu, czy znalezieniu oczywiście przyczyny powstania tego nowotworu i wybicie tego wszystkiego, co krąży w waszym organizmie. I to robi właśnie klinika doktora Burzyńskiego. A dlaczego mówiłem, że to jest gnojony? Centralnie jest, słuchajcie, gnojony przez rząd Stanów Zjednoczonych. Oni to też mu powiedzieli. Oficjalnie nigdy nie dostaniesz zgody. Znaczy, tak wiecie, między wersami, bo pewnie takiego pisma nigdy nie dostałby. Może i pomaga to, co robisz, ale to się nie opłaca. Koncerny muszą zarabiać na robieniu chemii, na trzymaniu ludzi w szpitalach itd., itd. Więc, a facet od ponad 20 lat robi to, co robi i jego klienci mają się doskonale. Miał mnóstwo rozpraw sądowych, ścigają go pod wszystkimi możliwymi paragrafami. I co? Śmieje się z tego. Idzie do sądu, wygrywa wszystko. Teraz jego syn również uczestniczy w tej klinice, więc tu mam nadzieję, że uda mi się kiedyś nagrać z nim coś, żeby opowiedział wam o tym. Temat drugi, który pojawił się właśnie poprzez ten temat pierwszy, czyli właśnie te antyneoplastony, tak to się nazywa, u Burzyńskiego. Temat drugi to jest płynna biopsja. Biopsja, której ja się podałem, tak? Czyli wzięli to jest taka matryca, takie dwa kółeczka, cyk i to wyciska, nie? Jakby w umie kawałek tego tam nowotworowego czegoś. I umie płynna biopsja, biopsja skończyła się tak, że po 3 dniach dostałem szczękościsku, który trzyma mnie ponad pół roku, nie? I nie mogę sobie na razie z tym poradzić. Ale dobra, to jest mniejszy problem. Płynna biopsja, co to jest? Jest pobierana krew z żyły. Możecie to zrobić, słuchajcie, w każdym miejscu Polski czy na świecie. Ale wtedy krew jest pobierana w dość specjalny sposób. Jest jakaś tam cała procedura i w 48 godzin musi to się znaleźć chyba w Genewie, czyli Szwajcaria. I tam jest robiona bardzo dokładna analiza genetyczna tej próbki. I teraz jest kilka różnych wersji. Generalnie chodzi o to, żeby znaleźć komórki nowotworowe, zobaczyć, ile ich jest, a później są podawane różne preparaty i patrzą, co zadziała, a co nie zadziała na ten nowotwór, który macie. No najlepsze jest to, że jest to robione bardzo szybko, bo dosłownie parę dni już miałem wyniki. Bezboleśnie. Piękna sprawa, nie? Jest kilka opcji tej płynnej biopsji, w zależności od tego, ile preparatów będzie podawane, sprawdzane na ten nowotwór, tak? Czyli co zadziała, co nie zadziała. I ja nie brałem, bo tu już mogę powiedzieć, że już jestem po tym etapie, nie brałem rzeczy, które są związane z podawaniem chemii takiej szpitalnej, no bo stwierdziłem, że skoro tego i tak nigdy nie wezmę, to po co bulić za to. Są spore pieniądze.
I to badanie, dobra, jak już mówiłem, że spore pieniądze, od 5 do chyba 15 tysięcy to badanie kosztuje. I to jest pierwsza rzecz, którą możecie zrobić nawet dzisiaj. Nie muszą robić tego osoby, które są chore. Macie jakieś podejrzenia, możecie sobie zbadać krew i już będziecie wiedzieć. Kompresor, sorry. Kompresor zawsze wie, kiedy się włączyć, nie? Dobra. Więc możecie zrobić tą najtańszą opcję, gdzie szukacie na przykład tylko, czy cokolwiek jest. Opcja najdroższa, chyba 15 tysięcy kosztuje, gdzie robione są wszystkie możliwe badania. Dobra, czyli to jest płynna biopsja. I tutaj do płynnej biopsji jest jeszcze coś takiego, co się nazywa SOT, preparat SOT. I to jest bardzo ciekawa rzecz znowu, czyli preparat, który jest szyty na miarę. Jest wykonany w 100% z waszej krwi. Jest to preparat genetyczny, czyli również wykonywany właśnie tam w Szwajcarii. I to jest preparat, który ma krążyć w waszym organizmie około pół roku. On się utrzymuje i jakby to powiedzieć, sam preparat ma nie niszczyć, tylko zawartość tego zmienionego genetycznie czegoś tam w środku kurde, jakby to powiedzieć, że to nie preparat ma zabijać, tylko sam nowotwór, otrzymując to coś, ma się rozkładać. Czyli to sam nowotwór ma się sam zabijać, można tak powiedzieć. Więc to jest robione tylko i wyłącznie w 100% szyte na miarę dla Was. Czyli preparat SOT. I to jest właśnie bardzo podobna rzecz, bardzo podobna w działaniu do tego, co stosuje właśnie Burzmiński w Stanach. Dlatego się tym zainteresowałem, dlatego to znalazłem w Polsce i dlatego już jestem w trakcie kuracji. Tydzień czasu. Więc trzymajcie kciuki oczywiście. Temat czwarty, również podesłany przez widzów. Później widziałem, że w Polsce zrobiło się to bardzo popularne, czyli preparat lekarstwa, bo to jest na receptę wypisywane w Polsce, Vermox, jak dobrze pamiętam. Pokazywałem to w jakimś moim nagraniu już, czyli lek na robaki, tak? Czyli jak się chcecie odrobaczyć, to te pastylki przyjmujecie i ktoś się może tu zaśmiać, że kuźwa, co ty tam pieprzysz, kurde, jakiś lek na robaki będzie walczył z rakiem, tak? Ale ten preparat ma on jest nazywany również fałszywym cukrem. Tutaj cukier jest wchłaniany mocno przez te komórki nowotworowe, i tutaj też jest rozpoznawany jako cukier. Ma to wniknąć, powiedzmy, w komórki te nowotworowe i od środka je zacząć rozpieprzać. Więc to jest bardzo ciekawa rzecz. Warto się tym zainteresować, poczytać. Ja postaram się zebrać oczywiście te linki, które znalazłem i Wam je zaserwuję. Więc kto będzie chciał się douczyć, poczytać, poznać jakieś rzeczy ciekawe w walce właśnie z chorobami nowotworowymi, to będziecie mieli tutaj komplet informacji ode mnie. I rzecz ostatnia to jest film o Bali. Ponieważ nasz wyjazd niedługo się odbędzie, dosłownie parę dni temu wróciła Marysia. Serdecznie Ci dziękuję za zdjęcia. Te ostatnie uśmiechnięte szczególnie mi się podobały. Gdzie jesteś opalona, uśmiechnięta. Gratuluję Twojej determinacji i odwagi, że
sama poleciałaś. To jest szacun wielki. Więc ja sam czy z Litką postaramy się stworzyć ten taki manual wyjazdowy do tego szamana na Bali, żebyście się tego nie bali. Nie bali na Bali. Bo ja wiem, że to jest daleko, to jest inna kultura i tak dalej, ale uwierzcie mi, da się to ogarnąć i tak bezstresowo to wszystko zrobić. My teraz będziemy lecieć drugi raz, może jakieś wnioski znowu przyjdą do głowy, więc część może tutaj już nagram przed wyjazdem, a później sukcesywnie będziemy nagrywać czy tam, czy po powrocie, tak żebyście dostali full info. Tada! Koniec filmu. Już nie mogę gadać. Dziękuję. I jeszcze raz serdecznie Wam wszystkim bardzo, 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 bardzo dziękuję. Za te wszystkie wpłaty oczywiście. To jest dla mnie niemożliwe, co zrobiliście. Zebraliśmy razem, Wy i ja i wszyscy dookoła, bardzo dużą sumę, która uwierzcie mi, że jak ja na początku zobaczyłem, mówię, kuźwa, tyle kasy. Ale jak później zaczęliśmy, powiedzmy, ta płynna biopsja, SOT i tak dalej, wchodzicie, jest taki jest taki czas w etap, no nie mogę się wysłowić, jest taki czas w tym całym procesie leczenia, że wchodzicie nie w tysiące złotych, tylko już wchodzicie 1 zero więcej. I jeśli wydajecie tu 10 tysięcy, tam 10 tysięcy, tu 7 tysięcy, tu 9, to te pieniądze po prostu uciekają jak, ja nie wiem, no trzeba by mieć po prostu studnię bez dna, żeby pokryć to wszystko. No dobra, jest dobrze. Jarek, jak się czujesz? Czuję się doskonale. Dzięki Wam. Na razie. Do zobaczenia. Hej, hej.